Witajcie. Może oglądasz to nagranie z bliskimi i ja pragnę z tego miejsca pozdrowić każdego z Was. Nazywam się Magda Wdowiak i czuję się jedną z Was. Oglądałam poprzednie edycje Flow Summit, tak samo jak Ty teraz przed ekranem. A dziś przyszło mi mówić z tego miejsca i czuję to wielkie wyróżnienie. Pragnę ogromnie podziękować organizatorom tego wspaniałego przedsięwzięcia za zaufanie, jakie mi okazali, zapraszając mnie tutaj do tego wystąpienia. Chciałabym dziś powiedzieć kilka słów na temat duchowego aspektu biologii. Na co dzień zajmuję się biologią totalną, metodą, którą pokochałam ponad 16 lat temu, metodą, która pokazuje nam, co ciało powiedziało i bardzo mocno wpisuje się w nurt pracy psychosomatycznej. Ale rzadko kiedy wskazujemy tutaj na taki duchowy aspekt tego, co mówi do nas biologia. Na takim szczycie jak ten, jak Flow Summit, najczęściej spotykają się osoby, które bardzo, bardzo pragną duchowości. Szukają tego rozwoju duchowego na różne możliwe sposoby, medytując, technikami oddechowymi, wchodząc w różne wizualizacje, szukając pomocy i wsparcia u osób, które zajmują się tym profesjonalnie i często wysiłkują się tak bardzo, bardzo, bardzo pragnąc być jeszcze bardziej duchowymi osobami. Też trzeba powiedzieć, że często dzieje się to z poziomu bólu. Też trzeba powiedzieć, że często pcha nas do tego to ta niewygoda, to, że my tutaj na co dzień, będąc w tych ciałach fizycznych, doświadczamy dyskomfortu, różnych dolegliwości, różnych trudności, z którymi spotykamy się na co dzień w życiu. Może nawet już niekoniecznie, że przez ciało, ale właśnie z tym, co dzieje się w materii naokoło nas. I często pcha nas to do takiej ucieczki właśnie w duchowość. I pomijam teraz względy fałszywej duchowości, bo z tym też możemy się spotkać. Będę dziś skupiać się głównie o tej drodze do tej szczerej, prawdziwej naszej duchowości, gdzie nasza dusza nas zaprasza, gdzie nas wzywa. I będę mówić z poziomu biologii, bo okazuje się, że bardzo często drogą do naszej duchowości jest droga przez nasze ciało. Po tysiącach spotkań z moimi cudnymi klientami, po kolejnych tysiącach godzin przepracowanych na różnego rodzaju warsztatach, konferencjach, webinarach z ludźmi, którzy szukają pomocy dla swojego ciała, zrozumiałam i właśnie tym chcę się z Tobą dzisiaj podzielić, że droga budowania naszej świadomości jest drogą do budowania naszej duchowości i że ta droga wiedzie przez świadomość ciała. Ciało do nas mówi, ale bardzo często nie rozumiemy. Bardzo często nie rozumiemy dlatego, że nie dajemy temu wystarczającej uwagi, ale też i dlatego, że po prostu nie jesteśmy uczeni tego, żeby się w to ciało umieć wsłuchać i rozumieć sygnały, jakie do nas wysyła. Nawet jeśli czujemy, że jest nam zimno albo ciepło, że nas coś boli albo nie boli, że jest duszno w pomieszczeniu albo że jest dużo powietrza, to nie jest wystarczające, żeby rozumieć samego siebie, żeby rozumieć, co dyktuje naszymi zachowaniami, co nas pcha do pewnych odruchów, do pewnych reakcji i często nie potrafimy nad tym zapanować. I ja wiem, że właśnie na takich spotkaniach jak te tutaj na Flow Summit jest bardzo dużo tematyki poruszanej w obrębie zależności między naszymi emocjami a ciałem i właśnie między naszą duszą, duchowością, a emocjami. I to jest cudowne, wszystko to wspaniałe i zawsze mnie też bardzo interesowało. Natomiast chcę tutaj zaznaczyć jedną rzecz. Jeśli nie damy świadomości do ciała, do tego, co konkretnie do nas mówi, to możemy błądzić. I biologia totalna jest według moich doświadczeń, jakie zdobyłam na ten moment, właśnie tą metodą, właśnie tą odpowiedzią, która bardzo precyzyjnie potrafi nam powiedzieć, o co chodzi z tym, co ciało do nas mówi. Kiedy damy temu uważność, kiedy damy temu świadomość, to okaże się, że to jest właśnie ścieżka rozwoju duchowego. To okaże się, że dostaniemy więcej odpowiedzi, niż się spodziewaliśmy, dlatego że te wszystkie pytania, które stawia nam ciało, konkretna jego część, konkretna tkanka, konkretny organ czy narząd, że te pytania prowadzą nas bardzo często do bardzo głębokich historii o nas samych i o naszym rodzie. Nasza duchowość, nasze duchowe życie
nie może i nie powinno być ucieczką przed świadomością naszego ciała. To nie tędy droga. Ja rozumiem, że kiedy coś boli, kiedy mamy gorączkę, kiedy mamy jakiś dyskomfort w ciele, kiedy zbędne kilogramy ograniczają naszą ruchomość, albo problemy ze stawami nie pozwalają nam się ruszać tak, jakbyśmy chcieli, albo źle trawimy, jakieś nietolerancje pokarmowe, alergie, coś, co właśnie trapi nas gdzieś od środka, że to daje bardzo dużo takich powodów, dla których my chcielibyśmy uciec z ciała, odsunąć się od tego i właśnie ta ucieczka w duchowość byłaby fantastycznym pomysłem na coś takiego. Ale jednocześnie chcę podkreślić, że dużo dalej dojdziemy w tą prawdziwą duchowość, dużo dalej zajdziemy na tej drodze budowania naszej świadomości, jeśli przyjrzymy się temu, dlaczego ciało nam coś pokazuje. Bardzo istotna informacja, którą często przekazuję swoim uczniom w czasie szkoleń, to, że ciało, żeby w ogóle nieść jakiekolwiek cierpienia i żeby nam pokazywać te dysfunkcje, choroby, bardzo często poważne, ono ponosi bardzo duży nakład energetyczny. To naprawdę jest bardzo duży wysiłek. Nasz mózg cały czas z tym pracuje i musi tym zawiadywać. Kieruje sygnały do tkanek przez układ nerwowy, przez system hormonalny. To jest cały czas wydatkowanie energii, a przyroda ma jedną zasadę, a mianowicie oszczędzać energię i nie będzie jej wydawać na próżno. Więc tu cenna informacja dla nas jest taka, że jeśli ciało w ogóle decyduje się na pokazanie nam jakiejkolwiek choroby, na wyświetlenie jakiejkolwiek dysfunkcji, to musi być bardzo ważny powód, żeby coś takiego zrobić, ponieważ będzie za to zapłacona cena. Jaki to jest powód? Powód jest zawsze jeden. Jest pragnienie, aby nastąpiło zrozumienie i uświadomienie tego bólu, tej przyczyny, która tą chorobę spowodowała. Jeżeli nie pójdziemy po rozum do głowy, jeżeli sobie nie uprzytomnimy, że za każdą naszą chorobą stoi jakaś przyczyna, to będziemy zaleczać skutki, to będziemy starali się cały czas robić wszystko, żeby tego nie czuć, ale bez zrozumienia i uświadomienia sobie tego, co tą chorobę uwarunkowało. Droga do tego uświadomienia nie jest prosta. Często towarzyszą temu trudne emocje, często jest nam po prostu źle, jest nam smutno, albo wyzwala to złość. To jest tak jak wtedy, kiedy pracujemy z jakąś starą traumą, to jest tak jak rozpakowujemy jakieś stare konflikty, jakieś programy. Właśnie tutaj mówimy o programach w biologii totalnej. Bardzo często mówimy o tym, że jest to metoda, która odprogramowuje nasze ciało. A więc w momencie, kiedy dostajemy się do tych starych programów, to jest tak jakby prysła jakaś bańka, to jest tak jakby wyjąć z piwnicy jakiś stary pakunek, który został tam załadowany i tam niekoniecznie są fajne rzeczy. Świadomość uzdrawia. Świadomość, którą damy temu uważnie, żeby przyjrzeć się, co tam było upakowane i kiedy damy temu miłość, mam ochotę powiedzieć, żeby uwolnić to wszystko, co tam było skumulowane, zgromadzone, jednocześnie jest budowaniem naszej ścieżki świadomości ku rozwoju duchowemu. Dlatego, że bardzo często okaże się, że proces, w którym jesteśmy, żeby to wszystko rozpakować, jest procesem dochodzenia do dużo większych spraw, do dużo głębszych historii, niż nam się z początku wydaje. Nasze ciało bardzo często poprzez to, co pokazuje w różnych tkankach, organach, czasem w sposób mały, ale czasem naprawdę wielki, prowadzi nas do naszych historii, z których sobie nie zdajemy sprawy. Bardzo rzadko jest tak, że odkrywamy coś, z czego zdawaliśmy sobie sprawę, ale jakby mimo to, że była świadomość, to nadal ciało utrzymuje ten konflikt. Najczęściej jest tak, że ciało pokazuje nam rzeczy nieuświadomione. Jak powiedział Carl Gustav Jung, wszystko, co nieuświadomione, powróci jako przeznaczenie. I tak, właśnie kiedy coś nieuświadomione, zapakowane pod spodem, to prowadzi nas do naszych historii z wczesnego dzieciństwa, do naszych historii z okresu prenatalnego, do naszych historii z życia naszych przodków. Nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, nie zawsze potrafimy to połączyć od razu, ale jest wiele metod i biologia totalna jako jedna z nich
cudowna, dla mnie osobiście stała się filozofią życia, jest właśnie taką, która potrafi pokazać te powiązania, jest właśnie taką, która potrafi pokazać, że my, uwalniając swoje własne cierpienie, uwalniając swoje własne bóle, właśnie te dolegliwości fizyczne, tak naprawdę wchodzimy na ścieżkę duchową poprzez odkrywanie wszystkiego, co za tym stało, poprzez odkrywanie tych więzi rodowych, poprzez odkrywanie tego przekazu, który nasi przodkowie nam dają. Za nami stoi nasz ród, za nami stoją nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. W biologii totalnej pracujemy do 4. pokolenia wstecz, ale są metody, które potrafią sięgnąć nawet jeszcze dalej. Tak, już chyba nikomu dzisiaj w tych czasach nie jest obca ta wiedza, że to, co przeżywamy w naszym życiu, nasz sposób reagowania i odbioru rzeczywistości, to nawet jak interpretujemy rzeczywistość, bardzo często jest pokłosiem tego, skąd pochodzimy i co zostało nam wydrukowane. I teraz, jeśli Ci to pasuje, jeśli czujesz, że w Twoim życiu wszystko się układa, jeśli jesteś zdrowa, zdrowy i wszystko jest pomyślnie, to ja zawsze mówię, nie tykać. To nie ma się czym zajmować, to nie ma się czemu przyglądać. Wspaniale, to znaczy, że Twój ród dał Ci przekaz na wspaniałe, szczęśliwe, błogie życie i to jest dla Ciebie błogosławieństwo. Jednak chcę powiedzieć, nie wszystkim życie zostało usłane różami i nie wszyscy mamy tak łatwo jak w bajce, a i w bajkach czasem nie jest łatwo, trzeba powiedzieć. Moje doświadczenia osobiste, wiele tysięcy godzin pokazują, że najczęściej jest tak, że jednak dostajemy pewne zadania. Dostajemy zadania, które są przekazane z przeszłości po naszych przodkach, z naszej genealogii. Dostajemy zadania, które zupełnie niechcący są nam zadane na to życie w wyniku pewnych nieumiejętności, w wyniku pewnych błędów, w wyniku pewnych słabości, albo można nawet powiedzieć ego naszych rodziców. W wyniku tego, że tak naprawdę z poziomu miłości, z powodu miłości do nich, my decydujemy się i bierzemy na siebie te zadania. I naszą rolą jest potem to zrozumieć. I dlatego tak trudno mi zrozumieć z kolei, czemu ludzie się nad tym często tak powszechnie, nie mówię o Tobie, ale pewnie podzielasz te spostrzeżenia, nad tym w ogóle nie zastanawiają, że są właśnie w jakiejś takiej bezwiednej drodze, zaleczając skutki tego, co ciało im pokazuje, a nie zastanawiając się, co tak naprawdę zgodzili się przyjąć. Droga, kiedy zadajemy sobie pytanie, co ja tak naprawdę wziąłem na siebie, za kogo tak naprawdę to niosę i czemu to tak naprawdę służy, czemu to służyło, jest właśnie drogą do duchowości. To właśnie to jest ten duchowy aspekt biologii. Choć tak naprawdę na początku tego nie widzimy, ale im dłużej przyglądam się naszemu życiu, to tym bardziej jestem przekonana, że pochodząc z tego świata Matki Natury, czyli z tego królestwa zwierząt i będąc włączony w królestwo zwierząt, my tak naprawdę przeżywamy nasze życie na sposób duchowy, tak samo jak cały świat zwierząt przeżywa życie na sposób duchowy. Możemy tego nie rozumieć, możemy mieć inny obraz duchowości, ale jak się temu przyjrzymy, to zobaczymy, że zwierzęta żyją w boskim porządku. To, jak zorganizowała życie przez wielkie Z, Matka Natura, to boski porządek. I tak naprawdę niekoniecznie nam to zmieniać. Nam wystarczy to zrozumieć i nam wystarczy się w ten boski porządek wpisać. Kiedy zachowamy wszystkie prawa w zgodzie z tym, jak rządzi się tymi prawami Matka Natura, to wszystko wskoczy na swoje miejsce. Jeżeli Twoje ciało Ci dzisiaj pokazuje, że coś poszło nie tak, jest jakaś dysfunkcja, jest jakiś ból, jest jakieś cierpienie, jakaś choroba, może już jakaś diagnoza nawet, to znaczy, że coś nie poszło zgodnie z boskim porządkiem. Odkrycie tego, co poszło nie tak, zdekodowanie tego, zdeprogramowanie, wprowadza Cię na drogę boskiego porządku w sposób automatyczny, w sposób naturalny. Tym samym wprowadza Cię to na ścieżkę rozwoju duchowego. Bezwysiłkowo, bez ciśnienia,
bez szczególnego zaangażowania w to, że tak, ja teraz właśnie oto tu będę osobą duchową, właśnie tak, ja teraz jestem na ścieżce rozwoju duchowego i dla mnie to jest najważniejsze. Nie. To się zadziewa w lekkości, to się zadziewa w sposób naturalny, to się zadziewa samoistnie. My tym po prostu jesteśmy, bo tak jesteśmy stworzeni. I przypomina mi się w tym miejscu taka króciusieńka rozmowa z doktorem Saurabhem Pardesi, może znany Ci doktor Ajurwedy, który tu w Polsce prowadzi od lat swoje prace. Kiedyś na jakiejś konferencji ajurwedyjskiej, tak, zamieniliśmy kilka słów ze sobą i zadał mi pytanie, jak myślisz, Magda, czy ważniejsze jest dbanie o duszę czy o ciało? I ja wtedy właśnie w tym takim wysiłku, tym właśnie pragnieniu tego rozwoju duchowego mówię, no dusza, oczywiście, że tak, ważniejsze jest, żebyśmy dbali o duszę. A on się uśmiechnął i powiedział, nie, dusza jest nieśmiertelna. Dusza sama zadba o siebie. Naszą rolą zadbać o ciało. Kiedy dbasz o ciało, wtedy dbasz o duszę. Twoja dusza właśnie o to Cię prosi. Zadbaj o ciało w sposób świadomy. I ja dodam od siebie, świadomość uzdrawia. Miałam drugą rozmowę niedawno ze znajomą, która opowiadała mi o swoich refleksjach właśnie nad ciałem i duszą. Powiedziała coś takiego, wiesz Magda, myślałam, że to dbanie o siebie, to ubieranie, ten makijaż, ta fryzura, ten wygląd, że to wszystko jest próżność. Wydawało mi się, że wiesz, takie czyste ego w swojej postaci. A teraz zrozumiałam, że tak naprawdę to też jest sposób, to też jest przejaw, w jaki ja mogę dbać o swoje ciało jako o świątynię. Że to nie musi płynąć z ego, że to naprawdę może nie być próżność. I zgodziłyśmy się ze sobą. Bo choć oczywiście to może być próżność, to trzeba to umieć oddzielić właśnie od tego, w jaki sposób my dbamy o swoją boskość. Że dbanie o ciało to dbanie o swoją boskość i rozwój duchowy. To jest właśnie duchowy aspekt biologii. Nie to fruwanie w niebie, nie te podróże kosmiczne, nie to przebywanie w jakimś innym wymiarze. Choć oczywiście nie deprecjonuję tych wartości, bo jak najbardziej to wszystko jest ważne. Natomiast nie wtedy, kiedy unikamy kontaktu ze swoim ciałem i z tym, co do nas mówi. Jeśli udało mi się teraz przekazać Ci to, jak ja to pojmuję, jak to czuję, a chciałabym tu móc z tego miejsca powiedzieć to, jak to jest. Wierzę głęboko, że tak to właśnie jest, że my jesteśmy w tym przepływie, w tym powiązaniu i dusza mówi do nas przez ciało, a ciało pozwala nam się dostać do duszy i wszystkich spraw duchowych. To chcę powiedzieć Ci z tego miejsca, że biologia totalna specjalizuje się w zadawaniu pytań i naszą metodą pracy z ciałem nie jest dotyk, nie jest praca manualna, a właśnie praca poprzez pytania, które mają za zadanie sobie pewne rzeczy uświadomić. Dziś przygotowałam dla Ciebie kilka takich pytań. Jeśli masz ochotę pójść właśnie w tą wędrówkę razem ze mną, to proszę Cię, skieruj swoją uwagę do ciała i posłuchaj. Może Twoja odpowiedź właśnie da Ci teraz ważne informacje dla Ciebie. Może właśnie droga poprzez kontakt z własną biologią będzie Twoją ścieżką rozwoju duchowego. Zachęcam Cię do tego i najczęściej jest tak, że pomaga w tym zamknięcie oczu, kontakt z polem serca. To zawsze jest uniwersalne, zawsze piękne. Wejdź sobie właśnie teraz w ten kontakt ze sobą, tak jak to robisz na co dzień. I zadaj sobie pytanie, gdyby teraz moje ciało miało mi coś powiedzieć, to gdzie chcę, abym skierował swoją uwagę. Sprawdź, co Twoje ciało mówi teraz do Ciebie, czy przywołuje uwagę do jakiegoś bólu, dyskomfortu, niewygody. Może to jest tak, że to nie jest nic nowego, może nie odkrywasz w tej chwili czegoś nowego, bo Ty już wiesz, że ciało mówi do Ciebie o tym od dawna. Może tym bardziej przykra dla Ciebie ta informacja, ale może właśnie tym lepiej, że to jest właśnie moment, kiedy możesz dać temu uwagę, możesz skupić się teraz właśnie na tych okolicach, które mają dla Ciebie jakiś przekaz. A może coś nowego? Tym lepiej dla Ciebie, właśnie coś odkryłaś, Pobądź z tym
I zadaj sobie pytanie pogłębione. Jaka jest funkcja tej tkanki? Do czego ona służy? O czym to jest tak naprawdę? Do jakiej przestrzeni w moim życiu to mnie odsyła? Z jaką sprawą to jest powiązane, z jaką sprawą to może być powiązane? Jak czujesz? Twoja intuicja cię nigdy nie zawiedzie. Pamiętaj, jak jesteś w polu serca, twoja intuicja cię prowadzi. Podążaj za tym. Ty wiesz, od czego uciekałeś, gdzie unikałeś świadomości, bo może trudno było się z tym skonfrontować, bo może czasem w życiu codziennym to przerasta. Ale teraz właśnie chcesz dać temu uwagę, chcesz to uwolnić, chcesz to już odprogramować. Wiesz, że te kody ci nie służą, więc zadawaj sobie pytania. Od kiedy ten dyskomfort? Co wtedy wydarzyło się w twoim życiu, odkąd to powstało? Twoje ciało dało ci odpowiedź na to, co wtedy działo się w twoim środowisku, w twoim otoczeniu, w twojej przestrzeni życiowej. Może dotyczyło to przestrzeni zawodowej, może dotyczyło to życia prywatnego. O czym to jest dla ciebie? Sprawdź, czy to, o czym to jest, nie sięga czasów bardzo przeszłych, bo może właśnie teraz wracasz wspomnieniami do wczesnego dzieciństwa. Może to jeszcze właśnie jakieś wydarzenie stamtąd domaga się twojej uwagi. Może jeszcze coś, co wywołało trudne emocje, nie zostało zaopiekowane do tej pory. Ale może być tak, że to uczucie, które odnajdujesz w sobie teraz, to, do czego prowadzi cię właśnie twoje ciało w tym momencie, to doświadczenie twoich przodków. Może właśnie czujesz, że to odziedziczone wspomnienie. Za kogo je niesiesz? Po kim to właśnie niesiesz? W lojalności do kogo? W stosunku do kogo? Dla kogo ta miłość? Czemu chciałeś ulżyć i komu? O czym to jest? Być może będziesz potrzebować jeszcze bardziej precyzyjnych informacji, być może wiedza będzie ci tu potrzebna. Ja ze swojego doświadczenia chcę ci powiedzieć, wiedza biologii totalnej dała mi odpowiedzi na wszystkie tego typu pytania. Jest przecudowną, bardzo szeroką wiedzą, popartą dowodami naukowymi, popartą badaniami klinicznymi, popartą licznym doświadczeniem osób, które zajmują się tym i zajmowały przed nami. Może właśnie trzeba sięgnąć do jakiejś książki, może sięgnąć do porady specjalisty, konsultanta biologii totalnej, który pomoże ci odkodować to, o czym to jest do końca. Ale ty już właśnie jesteś teraz w tym miejscu, w którym dałaś temu uwagę, dałeś temu świadomość. Ta energia już tam płynie. Energia płynie za uwagą, a uwaga idzie w ślad za świadomością. Świadomość dzięki temu się rozwija. Kiedy rozwija się nasza świadomość, siłą rzeczy rozwija się nasza duchowość. Taka to jest droga, taki to jest kierunek przepiękny, który prowadzi nas do wielu wymiarów, który pozwala nam pokazać, że od materii w biologii, tym, co powszechnie przyjęte za takie przyziemne, fizyczne, czasem ktoś powie ciężkie, bardzo łatwe jest przejście do naszego życia duchowego. Zachęcam bardzo serdecznie do eksploracji tych obszarów. Zachęcam bardzo, bardzo gorąco do tego, żeby podążać tą drogą od biologii do duchowości i z powrotem. Tą ścieżkę można skracać. Żadne wysiłki, żadne napięcia, żadne jakieś specjalne techniki nie są do tego konieczne, choć mogą być wspierające, mogą być bardzo pomocne. Oczywiście poczuć, co chcesz do tego dołączyć. Ja jestem ogromną zwolenniczką łączenia metod.
Nie jestem fanatyczką, która uważa, że biologia totalna jest jedynym rozwiązaniem na wszystko. Absolutnie nie. Uważam, że jest do połączenia z innymi metodami, bo się pięknie wkomponowuje we wszystkie prawa uniwersalne. Ale jednocześnie też chcę powiedzieć jako fanka biologii totalnej, że w moim odczuciu jest takim centralnym ogniwem i bez uświadomienia sobie, w czym rzecz, bez tych informacji, które niesie biologia totalna, czasem można zrobić bardzo dużo, a nie osiągnąć efektów. I stąd uważam, że jej ogromna rola. Ogromna rola nie w takim charakterze biologii jako nauki, ale w takim charakterze jej duchowego aspektu. Nazywam się Magda Wdowiak. Od 16 lat jestem konsultantem biologii totalnej. Stało się to moją pasją, moją filozofią życia, moją miłością. Jeśli udało mi się Ciebie tym zarazić, niech to będzie najpiękniejsza zaraza na świecie, niech to będzie najpiękniejsze, co można zaszczepić, czym można kogoś zarazić. Mówię dzisiaj do Ciebie, ale i mówię przez Ciebie do innych. Chciałabym przez Ciebie, z Twoją pomocą, mam nadzieję, że z Twoją wolną wolą, zarażać miłością do biologii, do duchowej biologii wszystkich innych, przez których również to może popłynąć dalej. Taka jest moja intencja. Bez przekraczania czyichkolwiek granic, z udziałem świadomości i włączenia wolnej woli. Wydaje mi się, że kiedy tym się staniemy, to nie będzie potrzebne nic, co trzeba specjalnie zrobić w tym kierunku, a wystarczy tym po prostu być, wystarczy tym emanować, wystarczy o tym zaświadczać. Świadomość uzdrawia i tego Tobie życzę na drodze rozwoju duchowego z miłością i światłem.